Putin chce jeszcze podgrzewać sytuację i oczekuje negocjacji. Oczekuje negocjacji międzynarodowych, ale to by były bardzo duże negocjacje i nie tyczące tylko Ukrainy. On chce tych negocjacji z Europą. To by była jeszcze większa porażka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone właściwie zostałyby same. I on wie, że Stany Zjednoczone się tego boją. Dlatego, bo ktoś by powiedział, jaki ma sens, żeby niektóre państwa przyłączyły się do tego konfliktu. Te państwa są w Europie, te państwa są w Unii Europejskiej, te państwa są w NATO. I jeżeli konflikt by się pogłębił, w tym sensie, że te państwa, Rosja by uznała, że te państwa działają w wojnie z Rosją, to by pokomplikowało sytuację porozumienia się z Europą. I to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Ale tu jest jedna dobra rzecz, bo jeżeli Putin tak myśli, jeżeli ja tak czuję i się, powiedzmy, nie mylę, jeżeli Putin tak myśli, drodzy Państwo, to jest to bardzo istotne, bo może tutaj chodzić o to, że Putin, nawet jeżeli by doszło do takich rzeczy, że pewne kraje weszłyby w konflikt głębiej ze swoją pomocą, to Putin może grać na czas. Granie na czas zmęczy Europę. Granie na czas spowoduje, że Europa zacznie myśleć o jakiejkolwiek możliwości uspokojenia tej sytuacji i o pokoju. Więc Putinowi bardziej jest na rękę nie rozszerzać tego konfliktu, gdyż Putin widzi, że Ameryka przez ponad 2 lata nie podniosła szabli. Tu nie chodzi o Rosję. Podniesienie szabli oznaczałoby też problem z Chinami. Ale takie coś powoduje jedną rzecz. Może spowodować jedną rzecz. Dominację Chin i Rosji na świecie. A jeżeli taka dominacja się zacznie, to długo może się nie skończyć. Tak czy inaczej jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji obecnie i na pewno zmienia się rozkład sił na świecie. Putin jest z tego powodu zadowolony i uważa to za zwycięstwo.